Cześć, witajcie. Tu generalnie mamy kartkę z wymiarami frontu ściany tutaj domu z tyłu i za chwilę będę się starał przenieść to na komputer, a zresztą sami zobaczycie. No i tu już sobie przeszliśmy do programu SketchUp. Generalnie ja specjalistą tutaj w projektowaniu nie jestem. Jest to mój drugi kontakt z tym programem. Sięgnąłem oczywiście jakichś poradników z YouTube'a, bo bez tego ani rusz. Ale na wstępie co trzeba zrobić, to w zakładce View w Toolbars włączyć Large Tool Set. No i tu wtedy mamy te narzędzia jak na patelni. No i pierwszą rzecz, co zrobię, to sobie przeniosę tego naszego ludzika tutaj, bo po prostu on stoi w miejscu, w którym będę, że tak powiem, budował ścianę. No i tu jeszcze jest też dużo funkcji. No, niektóre trzeba sobie, że tak powiem, odkryć samemu. No. Teraz zmienię funkcję. Pierwsze C to sobie zrobimy ścianę budynku. Tutaj wymiarowania to już widzieliście na tej kartce papieru. Tu sobie zaznaczę punkt. O. To jest ściana, że tak powiem, ale tutaj właśnie możemy sobie wpisać wymiary tej naszej ściany. W moim przypadku będzie to, jako że używam milimetrów, 11510 średnik na 2980. I jak widzicie, tutaj sobie przesuniemy, ta nasza ściana ma już wymiar. Jeżeli chodzi o SketchUpa, to najlepiej trzeba używać go, że tak powiem, z myszką, która ma scrolling, bo wtedy podobno bez tego to ani rusz. A jak widzicie, no, można sobie oddalać, przybliżać. Na przykład ja teraz scrolluję myszką. Następna, moim zdaniem, ważna rzecz. Tu jest coś takiego jak wymiar. Zaznaczamy sobie tutaj od punktu. Ja będę przenosił te wymiarowania okien, drzwi z tego względu, że potem łatwiej mi się z tym pracuje, bo na przykład jeżeli byśmy chcieli ustawić jakiś, no to nie wiemy w którym miejscu oraz, to znaczy widzimy, ale znowu ucelować dokładnie wymiar, który nam odpowiada, no to jest moim zdaniem ciężko. Na pewno architekci mają jakieś swoje myki, ale w każdym razie ja korzystam z tego wymiarowania i teraz sobie poprzenoszę te wymiary, które tutaj właśnie z kartki, tutaj na przykład, i tu używam znowu, wpisując dokładnie z kartki wymiarowania, które są, i tu sobie następny, możemy celować na przykład, bo tu teraz chcę 2550, ale jest to niewygodne. Zajmuje czas i 1 mm ciężko, no to dlatego też lepiej sobie wpisać. I jest. Następna. Teraz mamy wymiar 2800. Sto 41. Oj, za dużo. Potem jest mur. Sz 60. Ja podaję w centymetrach, a wpisuję w milimetrach, także tam jedno 0 dodaję. Coś się nie zgadza. Jeżeli coś nam nie wyjdzie,
tak jak chcemy, to zawsze możemy Ctrl+Z cofnąć ostatnią akcję. Tu coś mi nie wyszło. Jeszcze raz Ctrl+Z, cofamy ostatnią linię. No i pięknie. Dokładnie z rysunkiem. Ostatnie wymiarowanie też 400, czyli wszystko gra i buczy. Spacją zatwierdzam. Teraz sobie zrobię, bo tu będziemy mieli właśnie otwory okienne. Tu sobie natomiast zrobię no i wpisuję 11510 na 200. No, tu sobie właśnie zrobiłem w ten sposób z tego względu, że tu jak mamy otwór okienny będzie, to tu jest jak gdyby poziom właśnie podłogi w domu, a tu jest właśnie poziom, no jest różnica poziomów na zewnątrz do ziemi i tu jest jak gdyby odzwierciedla tą różnicę, gdzie są stopnie. Następna rzecz, którą zrobię, to sobie zaznaczę otwory okienne. I tu jak mamy z tymi liniami, no to wszystko, że tak powiem, ładnie pasuje. Tu mamy 2550 na 250 potrzebuję. I znowu wpisuję 2550. I tu mamy jeden otwór okienny. I znowu tutaj, no spróbujemy ucelować. No, ciężko. No to znowu wpisuję 1410. No i już mamy front ściany zrobione. Jak widzicie, to wcale nie jest trudne, nie? Tutaj ten otwór okienny sobie wymarzymy. I to jest nasz front ściany domu. Teraz sobie obrócimy, żebyście mogli zobaczyć. Teraz użyję następnego narzędzia, bo z tego co zauważyłem jest mi łatwiej po prostu robić w ten sposób. I ten front ściany domu wyciągniemy na 50 cm. No to tak mi się wydaje mniej więcej odzwierciedla plus minus, nie? To jest tylko rysunek koncepcyjny, to także, żeby wam pokazać, to nie jest a tu w tym momencie nam się zrobiło puste miejsce. No to znowu wypełnimy. Jacyś wprawni architekci pewnie używają skrótów klawiszowych, a ja na razie robię to patologicznie. No, zrobienie jednego takiego rysunku zajęło mi około godziny półtorej, nie? Zależy od skomplikowania. Ciężko mi to policzyć, bo jak gdyby z zegarkiem w ręku nie siedziałem, nie? No i tu sobie jeszcze dodam następne wymiarowania, tu sobie dodam 300. Od góry 11 cm. I tu to jest właśnie, gdzie są elementy konstrukcji drewnianej, także takie jak gdyby skosy pod dach, tak żeby po prostu to nam nie przeszkadzało. I tu następny wymiar sobie dodam 10 cm. OK. Teraz przejdźmy do płyty betonowej. Tu sobie troszkę obrócę. Tu właśnie mamy ten punkt.
Zaznaczam mniej więcej tak. No i sobie wpisuję 8500 na 5000. No i tu już mamy płytę betonową zrobioną. O, na razie to jest taka płyta z bardzo lekkiego betonu. No ale tutaj właśnie skorzystamy z tego narzędzia znowu i ją sobie wydłużę na 20 cm. Następną rzecz, a tu jeszcze wypełnię. Ok, mamy płytę betonową zamkniętą. Tu jeszcze wymarzę otwory. Dobra, następną rzecz to sobie zrobię wymiarowania ścian. Zakładam, liczmy, ściana 25 cm. Jak widzicie, tu już się automatycznie zrobiło. Tu też. Dobra. I tu jeszcze sobie również zrobię wymiarowanie. Zbliżymy. Z tego względu, że potem będziemy sobie tworzyć ścianę właśnie, a tu jeszcze no. Dobra. Teraz sobie obrócę. Mamy nasz punkt. A jeszcze 2400 chciałem zaznaczyć. No trochę jest tych wymiarowań i inaczej. No, jak mówiłem, ja nie jestem tutaj specjalistą od tego programu. Dobra. Ok, to teraz właśnie taką bym chciał wysokość ściany mniej więcej. 2400 jest. I znowu wymiarowanie. Tutaj załóżmy sobie od frontu budynku zrobimy 50 cm. Natomiast tutaj sobie zrobimy 750. Te 50 cm plus grubość ściany. Ok. I teraz wysokość naszego okna to będzie 2250. Albo inaczej zrobimy. Czy 750 na 2250. No i tu znowu użyjemy kursora. Ja sobie to wymarzę. Mamy ścianę, tylko że ona jest płaska, nie?
Także znowu tutaj użyję tego narzędzia do wyciągnięcia. 25. No i tu już mamy zrobiony element ściany. Także teraz podejrzewam, że można jakoś skopiować, ale teraz nie chcę tego szukać tutaj. Dlatego jeszcze raz zrobię... Nie, inaczej, z drugiej strony. I analogicznie, jak poprzednio, zaznaczam 500. Kurczę, tutaj nie zrobiłem... Ok, to nie ma znaczenia. Zrobimy 500, będzie dobrze. No i tu 2250. Znowu mamy otwór okienny. Tu teraz sobie wstawię kwadrat, prostokąt. I wymazujemy. No i już mamy następną ścianę. Znowu ją wyciągnę. O, tu jeszcze taka kosmetyczna rzecz. Tutaj mamy puste w środku. To też sobie dodam. I tu to samo. No i teraz zajmiemy się naszym frontem. Także analogicznie z tym, że tu teraz nie mam linii, to sobie zrobię o tak. Nie, tego nie chcemy ruszać. O. Dobrze. I tu chcę podnieść. Nie to aj. Jeszcze raz. Jest. I nasz element jest równy. Razem tutaj z górną powierzchnią. No ja się tutaj trochę gubię z tymi ikonkami, ale to, jak mówią, ćwiczenia czynią mistrza. Także po prostu trzeba treningu. I tu znowu wymiarowanie. 500. Dwa 250. Zaznaczam otwór okienny. Wymazuję. I wyciągam ścianę. No. I tu właśnie powstaje kwestia, dlaczego robiłem przedtem te wymiarowania, bo tutaj teraz o wiele łatwiej jest mi zaznaczyć linią po prostu od tego punktu. Jadę do tego punktu, do tego i do tego. I mamy już nasz skos. Z drugiej strony to samo. No i tutaj właśnie na tym bym opierał naszą konstrukcję dachu. Jak wiecie, to jest szkic koncepcyjny, także to nie
nie jest gotowe na plan. Nie? To generalnie to można sobie jeszcze dopracować, żeby to jakoś wyglądało, zmieniać jak nam wygodnie. O i tu analogiczna sytuacja. Zamykamy nasze puste przestrzenie. No i zrobione. Tu mamy nasz plan koncepcyjny. A jeszcze ciekawą właśnie rzeczą jest, bo można od razu zrobić wymiarowania. W tym programie. No tu od płyty tarasu, dlatego wyszło 2600. No, także moim zdaniem bardzo interesująca sprawa. A tu jeszcze zrobiłem inne projekty, takie. Zaraz otworzymy. Albo najpierw sobie zapiszę ten projekt. Jeżeli chcemy na przykład zrobić kilka wersji danego projektu, no to w tym momencie nie trzeba, możemy sobie ułatwić sytuację, nie projektując jak gdyby za każdym razem frontu tego domu, także na przykład ja tu teraz otworzę, o tu mamy ten front domu, no, że za każdym razem, jeżeli chcemy kilka wersji jakiegoś tam projektu, to jakąś stałą możemy sobie po prostu już zmontować i jak gdyby startować z tego punktu, a nie za każdym razem ten front domu na nowo wklepywać się. Dobra. Tu jest wersja jak gdyby przesunięta na prawą stronę. I otworzymy jeszcze następny przykład. No, możecie w komentarzach napisać, która wersja Wam się najbardziej podoba. Czy ta heksagonalna, czy z tarasem po prawej stronie, czy z tarasem po środku. No. Mnie osobiście się najbardziej podoba ta heksagonalna, a generalnie tu też jest kwestia, że użyłem wymiary do takich standardowych okien, które są w sprzedaży, bo na pewno bym chciał zainstalować okna z woletami, żeby można było regulować dostęp światła, że jeżeli po prostu by było słonecznie, za gorąco, żeby tam w środku nie powstała sauna. No. I to by było na tyle. Ja Was pozdrawiam i widzimy się w następnym filmie.